Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl oraz waszego ulubionego kanału modelarskiego Tank Models TV. Tak, dokładnie, bohaterem dzisiejszego unboxingu, przepraszam, nie będzie dzisiaj history, ponieważ pudełko jest wypchane po kokardkę i ten film by razem z history trwał dość długo. Będzie oddzielny odcinek poświęcony właśnie Spitfire'owi, jeżeli chodzi o wersję właśnie fotorekonesansową. Oddzielny odcinek. Bardzo Was za to przepraszam, a w tej chwili posłuchajcie, ja nie mogę się doczekać, już chciałbym zobaczyć, co jest w pudełku. Nie oglądałem jeszcze tego modelu Authentico, nawet nie zerkałem do środka. To co, oglądamy? No myślę, że tak. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Tak się prezentują ramki i wiecie co, będziemy oglądać te ramki zgodnie z tym, jak będę wyjmował z pudełka, jak one są ułożone. Więc tu mamy pierwszą ramkę. To jest ramka w ogóle AA. I mamy tutaj tak Spitfire Mark I, Mark II, Mark V, Mark VI. O kurczę, celowniki, ale nie tylko. Powiem Wam, że niektóre rzeczy, no mamy wszystkie oszklenia, rodzaje oszkleń. Detale niesamowite. O rany, powiem Wam, no jestem zachwycony tym modelem. Nic dziwnego, naprawdę tu trzeba pogratulować IBG, bo mamy szyby otwarte, szyby zamknięte. Coś niesamowitego. Właśnie tutaj mamy, mnie bardzo interesuje ta osłona, centralnie teraz, którą widzicie, z płaskim oszkleniem. No jest niesamowicie klarowne tak samo. Wszystkie rodzaje mamy tutaj tego oszklenia. Niesamowicie to się prezentuje. No i mamy kolejną ramkę. To jest ramka F2. No i powiem Wam, no po prostu cud, miód, palce lizać. Zwróćcie uwagę na detal na kadłubie. Rewelacyjne linie podziału, a wręcz bym powiedział, że niektóre linie podziału są utworzone przez nitowanie. No jest to przepięknie zrobione. Rewelacyjnie wykonany jest model. Oczywiście na koniec filmu będziecie mieli też zdjęcia poszczególnych ramek i będą one przynajmniej 5 sekund się wyświetlały, żebyście mogli spokojnie sobie obejrzeć. To jest fragment kabiny, który wklejamy do środka. Bez elementów oczywiście, tu sobie wklejamy jeszcze elementy. Niesamowity model. Kolejna ramka z osłonami, z kołpakami do śmigieł i samymi śmigłami. To jest ramka C i obejmuje modele Mark I, Mark II, Mark V, Mark VI. O kurczę. Zwróćcie uwagę na detal na tych śmigłach. Po kolei Wam pokażę. No powiem Wam, jak macie możliwość oglądania tego na telewizorze, to będziecie widzieli ten detal. Różnego typu śmigła. No i tu mamy oczywiście osłony. I to jest ramka C. Tym razem posłuchajcie, kolejna ramka i inny kadłub. Tutaj widzimy, przynajmniej ja widzę,
No i tak samo, masa elementów. Zobaczcie, jaki tu jest detal do wnętrza. Widzicie to samo co ja? Zrzućcie, tu są jakieś gondole do podwieszenia. Tu mamy butle. No do kolejnej wersji Mustanga. Zaraz Mustanga, co ja mówię, do oczywiście Spitfire'a. I co tutaj mamy? Tak samo jedynka, dwójka, piątka, szóstka. To jest ramka H1. No, tak samo. Wnętrze idealnie odwzorowane. Przepięknie zrobione. No i ramka, przepraszam, ramka dedykowana do wersji właśnie rekonesansowych. To jest ramka AB. I tak samo, jeżeli chodzi o wersję Spitfire'ów, to proszę bardzo, 1, 2, 5, 6. I tu mamy właśnie możliwość otwartej, zamkniętej zrobienia. I jak dobrze zauważycie, tu jest otwór. I w ten otwór specjalnym klejem, który no po prostu nie ubrudzi nam, nie uszkodzi szybę, tu mamy jeszcze inne elementy oczywiście, to tu mamy te łezki, to są właśnie te bąble, które są po bokach szyb, przez które może pilot bardziej przeprowadzać obserwacje, bardziej wysunąć głowę. Jeszcze są inne elementy, ale powiem Wam, że nie wiem do czego one służą. Czy to są na przykład jakieś osłony aparatów? Możliwe, nie jestem fanem, nie jestem specjalistą od tego typu. W ogóle powiem Wam, Spitfire'y to sklejałem ze dwa w życiu jako dziecko. I wszystkie oczywiście te Spitfire'y walczyły w bitwie o Wielką Brytanię. Przepięknie zrobione jest to, powiem Wam. No wysoki poziom technologiczny wykonania i niesamowicie zaprojektowane. No i tu dopiero będzie jazda bez trzymanki. Kolejny detal. To jest ramka I najprawdopodobniej. No i te same wersje Mustangów, ale teraz posłuchajcie. Patrzcie na detal. Coś przepięknego. Nie jest to model, to na pewno jest model, który się bardzo dobrze skleja, ale powiem Wam tu, przy tego typu ilości części, cięcia w kadłubie, trzeba będzie bardzo uważać przy sklejaniu, bo można niesamowity błąd popełnić i po zawodach. Proszę bardzo, tak prezentuje się skrzydło. Rendery nie kłamały. Ja Wam teraz realny model pokazuję, tak? Namacalny. Jeszcze raz sobie popatrzcie tutaj. No, detal jest pierwszorzędny. Ramka F1, niczym Formuła 1. Elementy do wnętrza widzę. Mamy rury wydechowe. Też bardzo ładnie wygląda. No nie mają otworów, tak? Zwróćcie uwagę. Pokazywałem Wam, że pojawią się. I tu mamy wersję śmigła dwułopatowego, czyli to jest ten, który nazywa się Początek Sagi. I ja na ten model czekam. Pewnie można z tego modelu wystrugać tamten model, ale naprawdę. Tak samo przepięknie, zobaczcie detal. Super to jest zrobione. I to jest ramka F1 niczym Formuła 1. Ramka B1 tak samo zawiera elementy do 4 wersji oczywiście Spitfire'ów. Jedynka, dwójka, piątka, szóstka. No i teraz spece od Spitfire'ów mogą zobaczyć, ile jest elementów i jakie wersje jeszcze powstaną. Chyba tak zaczniemy pokazywać.
Tak prezentują się koła. Standardowe, plastikowe koła, tak? I one w ten sposób wyglądają. Czy one się czymś różnią? Patrzę. No bo tak zwana ta felga wewnątrz wygląda identycznie. Nie widzę jakiejś wielkiej różnicy. No tu mamy wnęki podwozia. Niesamowite detale, znając życie, będą to do kabiny, jak i również zapewne częściowo do podwozia. Rany, tylko mogę powiedzieć, że jest coś przepięknego. O, właśnie, na ten element warto zwrócić. To jest właśnie ten element, który będzie nam usztywniał kadłub ze skrzydłami przy montażu. Nawet tutaj są przepięknie wynitowane. Jest oczywiście napis na oponach, ale ja nie jestem w stanie go rozczytać. Ta ramka mnie rozwaliła. To jest ramka L. I tu mamy różne wersje wnęki kadłuba kabiny. Bardzo proszę. To oczywiście nie ma nic, bo to wchodzi w kadłub, tak? Przyklejamy do kadłuba. I ostatnia ramka z szarego plastiku. No, powiem Wam, to nie jest model weekendowy. Nie znam takich ludzi, przynajmniej ja. Ja na pewno nie skleiłbym tego modelu w weekend. To jest model, to jest ramka B2 i tak samo do 4 wersji, czyli 1, 2, 5, 6. Mamy inne rury wydechowe, no i masa detalu. Anteny, elementy do wnętrza, butle. To nie powiem Wam, nie wiem co to jest. Czy to nie są jakieś zaślepki? No nie wiem co to jest, powiem Wam. W każdym razie nieziemskie, o właśnie, tu są elementy kabiny. Tu mamy, gdzie jest fotel, bo mi uciekł gdzieś fotel, o właśnie. Elementy wnętrza kabiny. Tu mamy tablicę. Bardzo delikatne elementy, bardzo takie filigranowe. Też elementy do wnętrza. Wiecie co to jest? O, tutaj centralnie. Bo ja wiem. Aż się zdziwiłem, jak to rozpoznałem. Radia. Tu mamy fajnie rozwiązane tylne koło. Tu mamy oczywiście wodę gazowaną. Gaśnica jest po prostu. Tu jest gasi, ale nie pragnienie. No i dwie ostatnie torebeczki. Tu mamy zgrzane, obiecane koła Dunlopy z ugięciem do postawienia. A ich mamy zaznaczone lewy, prawy. No powiem Wam, bardzo ładny taki suwenir, no bo to jest ten Cotton Club. I w Cotton Clubie miały być oczywiście koła żywiczne. A tu mamy nic innego jak z jednej strony o rany, ale tu jest tych kalkomanii, ale nie, Focke-Wulf był lepszy. Patrzcie i podziwiajcie, ile wy będziecie musieli naklejek tutaj kalkomanii nakleić. No tu jest do wersji ABE, czyli to jest do tego dedykowana kalkomania, dokładnie.
informacyjne naklejki. To nie wiem, co tutaj nie jestem w stanie rozczytać. No i mam wrażenie, że tak jakby wcześniejsze i późniejsze były kalkomanie. No oczywiście jest na tablica z przyrządami i jeszcze jakimiś napisami, których nie jestem w stanie rozczytać. No i blacha. Blachę to mam może o tak pokażę. No niestety tutaj po obejrzeniu zawartości tego pudełka sporo prześcignęła niestety, stety prześcignęło IBG Arma Hobby. Bardzo dużo. O rany. Będzie musiała Arma mocno nadgonić. Co prawda nie pokrywają się w modelach, ale gdyby jedna i druga firma posiadała Spitfire'y, no i Spitfire'y z Arma Hobby byłyby wykonane jak Curtisy, no w ogóle Oscary, tak? No to by było ciężko. To w tym momencie po prostu bardzo, bardzo ciężko. Brak nitowania, takich detali. Niestety modele Army słabiej wyglądają od tych, które pierwszy raz się pojawiły. A jeżeli chodzi o IBG, z modelu na model coraz lepiej. No i tutaj po prostu inni mogą. Widziałem modele innych firm, też jednej takiej renomowanej firmy, no to może dygnąć. IBG jest dużo, dużo lepsze. Wow. Dobra, biorę się za zdjęcia, posłuchajcie, żebyście sobie spokojnie mogli obejrzeć jeszcze zdjęcia ramek na zakończenie. No przepiękny, powiem wam, model naprawdę niesamowicie. O właśnie, Cotton Club jest 3940. No to co, moi mili? Jeszcze nie kończcie oglądania, bo będzie jeszcze ciąg dalszy. No powiem wam, jestem w szoku. Tak rewelacyjnie wykonanego modelu, z takim niesamowitym odwzorowaniem detalu, no to dawno nie widziałem. IBG po prostu pobiło w tej chwili chyba wszystkich producentów modeli samolotów, jeżeli chodzi o jakość, dopracowanie, precyzję. Detal, no w ogóle powiem wam, ten samolot jest perfekcyjnie zrobiony. I nie mówię tego z jakąś wazeliną, tak, żeby komuś się przypodobać. Patrzę na to jako sklejacz i powiem wam, że naprawdę wszyscy, którzy są fanami Spitfire'ów, to nie ma to tamto, po prostu te modele nie chciałbym, żeby wylądowały w szafkach, tylko chciałbym, żeby wylądowały na warsztatach, żeby wiele osób się pochwaliło. A moim zdaniem model Spitfire'a, jeżeli chodzi o fotorekonesans, no są takie modele oczywiście na rynku, no ale to nie jest modele tej klasy, co teraz zrobiło IBG. Fajnie by było zobaczyć warsztaty. Nie to, że ktoś tam kupił sobie i zsrył na półkę, tylko właśnie warsztaty tych modeli. Jest zarąbisty, powiem wam. Tu tylko i wyłącznie gratulacje dla IBG, a do was taka prośba, łapki w górę, no ale nie wasze, tylko lajki.
Nie podnoście łapek wy, tylko lajkujcie, ponieważ jak i możecie również, to włączcie, oglądając film, napisy w języku angielskim. Tak, są napisy w języku angielskim, ponieważ w 2026 roku YouTube wprowadza dubbing. Powiem wam, boję się tego. I niesamowite będzie ciśnienie na lajki, ilość komentarzy. I powiem wam, że na oglądanie YouTube'a na telewizorze. No, ale to oddzielny film na ten temat zrobię. Dzięki serdeczne, pozdrawiam was. Jeszcze jeden raz obejrzeć. Na razie pozdrawiam was, trzymajcie się. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.